Witajcie w Klinice Siły. Dzisiaj w czwartym odcinku pokażemy Wam co nieco autorehabilitacji, troszeczkę automanipulacji. Tutaj, gdy są problemy ze stawem krzyżowo-biodrowym, często mylnie diagnozowane, a dość powszechne w trójboju. Dzisiaj razem z Jędrzejem. Dzień dobry. Tak, już w pełnym komplecie. Zapraszamy. Teraz tak, ból będzie najczęściej zlokalizowany po jednej stronie. W stawach biodrowo-krzyżowych mamy generalnie bardzo małą mobilność. Tam te powierzchnie kości krzyżowej i kości biodrowych przylegają ze sobą do siebie dosyć mocno i ta ruchliwość, mobilność jest tam troszkę w płaszczyźnie góra-dół, delikatnie w rotacji, natomiast nie nazwałbym tego jakoś mega ruchliwością. Natomiast wystarczy to do tego, żebyśmy mogli spotkać tam takie rzeczy jak lekkie podwichnięcia, lekkie zrotowanie ze zblokowaniem, czy po prostu lekkie przesunięcie się tych struktur, co zwykle będzie objawiało się bólem struktur okolicznych, tak? Jeżeli mamy tutaj stawy biodrowo-krzyżowe, powiedzmy, że będziemy mieli dolegliwości z lewej strony, będziemy to pewnie czuli w pośladku, tutaj pośladkowy średni, zespół mięśnia gruszkowatego bardzo często będzie nam się tutaj pojawiał. Ból może promieniować troszkę wyżej też, do tutaj czworoboczny lędźwik, nawet prostownik, tak? Bardzo często będzie to też, ten objaw bólowy będzie mylony z rwą kulszową, ponieważ ten ból może promieniować po pośladku, tutaj przez napinacz powięzi szerokiej. Rwa kulszowa będzie promieniowała poniżej kolana, a ból tutaj ze stawu biodrowo-krzyżowego jedynie do poziomu kolana. Chociaż to promieniowanie też nie wystąpi zawsze. Teraz tak, kiedy może do tego dojść? Bardzo często przy na przykład zeskakiwania z jakiejś wyższej przeszkody, jeżeli będziemy lądowali na jednej nodze i tutaj mięśnie stabilizujące miednicę nie zagrają i nam się troszeczkę po prostu za dużo mocy tutaj na ten staw skumuluje, wtedy może dojść do tego przesunięcia. Czy na przykład ja miałem taki problem, gdzie robiłem martwy ciąg, podchodząc pod podejście rekordowe i po prostu chwyt mi puścił, tak? Z jednej strony poszło przeciążenie mocne, które mnie przegięło na jedną stronę. Zacząłem czuć jakieś tam dolegliwości po paru dniach. Zaraz się w to zagłębimy. Albo też często może to na przykład być przy wykonywaniu martwego ciągu czy sumo, czy klasykiem odbijanego, tak? Takiego touch and go, gdzie po prostu nieraz źle zgramy po prostu symetrię. Któryś talerz nam się odbije pierwszy, dojdzie do lekkiego przekrzywienia, miednica będzie musiała to skompensować i wtedy gdzieś nasze mięśnie mogą pociągnąć ten staw i go lekko zblokować. Dobra, pierwszy z testów, który będziemy sobie chcieli wykonać, a w zasadzie zestaw dwóch testów, będą to testy uciskowe, takie pulsacyjne na miednicę, w celu po prostu wywołania podrażnienia tego stawu, tak? Tutaj, jeżeli właśnie nie mamy leżanki, możemy to zrobić na podłodze. Znajdziemy sobie tutaj kolce biodrowe przednie górne, wybierzemy trochę z nich luz i wykonamy serię takich ucisków troszkę jak przy resuscytacji, w celu właśnie podrażnienia tych stawów biodrowo-krzyżowych. I teraz, Jędrzej, czujesz coś gdzieś w stawie biodrowo-krzyżowym, czy po prostu czujesz generalnie zabotonowanie swoje? 140 kg. Okej. Dobra, i tutaj w tym momencie z jednej strony w lewym lub prawym stawie, zależnie od tego, gdzie mamy problem, pacjent powinien odczuć naprawdę silny taki ostry ból. Dobra, przetocz się teraz na bok. Na bok? Na bok, tak, na bok. Ugnij teraz biodro i kolano na 10 stopni gdzieś. Obie nogi. Dobra. Tutaj wszystko luźno. I teraz tak samo, ja sobie znajdę tutaj talerz biodrowy i wykonam kilka uciśnięć. Nie napinaj mi się tutaj. Pyk. I tak samo, tutaj znowu takie siły ścinające wywrzemy na tym stawie. I to samo, jeżeli to będzie tutaj przyczyna gdzieś leżała w stawach krzyżowo-biodrowych, pacjent to powinien odczuć. Dobra, połóż się jeszcze na plecach. Nogi prosto. I teraz ugnij tę nogę. I teraz tak, jeżeli dolegliwości mamy w prawym stawie krzyżowo-biodrowym, powinniśmy zacząć sobie od tej strony teraz, tak? Wykonamy taki test, w którym będziemy chcieli po prostu znowu wywrzeć presję na miednicy. Teraz pacjent znowu troszkę oporny, tak? Też ciężki, z mobilnością różnie. Stabilizujemy sobie miednicę i tutaj sobie sprężynujemy, sprawdzamy ten opór, tak? Teraz, czy czujesz jakieś dolegliwości, tak? Czy czujesz jakiś ból w tym stawie biodrowo-krzyżowym? Średnio, tak? Czy czujesz rozciąganie dość mocne w pośladkowych, w przywodzicielach? Na bocznej stronie, ok.
Ja mam jakiś opór, ale jest on dość sprężynujący, taki no elastyczny. To już mi mówi, że gdzieś tam, jeżeli jest ograniczenie mobilności, ono będzie bardziej wynikało z jakichś ograniczeń mięśniowych, tak? Druga noga, to samo. Sprawdzamy z drugiej strony. Może być tak, że dolegliwość bólowa jest z tamtej strony, natomiast wynika z problemów z tej strony, tak? Więc robimy to samo. Stabilizacja miednicy, tutaj sobie opieram jego piszczer, żeby ona mi nie zjeżdżała w dół. I to samo, tak? Tutaj na przykład widzę, że mobilność jest dużo większa, a ten opór jest jeszcze bardziej miękki. Więc jeżeli tutaj byłby problem, no to pewnie byłby odczuwalny jeszcze mocniej, gdyby to było faktycznie ze stawem biodrowo-krzyżowym. Dobra? Wstawaj. Teraz mamy jeszcze te testy, na przykład wyprzedzania kolców biodrowych, które możemy zrobić w staniu, w siadzie. Te testy często się wykonuje, natomiast spotkałem się też z takimi fajnymi porównaniami, że u sportowców, którzy jeszcze tej masy mięśniowej mają sporo, próbowanie po prostu wybadania tych stawów tutaj kciukami, to troszkę jak czytanie Braille'a przez steka, więc takie testy sobie darujemy. Natomiast jeżeli faktycznie jest to, któryś z tych testów nam wyszedł pozytywnie, a najlepiej jeżeli wszystkie z nich wyszły pozytywnie, wiemy nad czym pracować i nad czym się skupić i od czego powinniśmy teraz zacząć. Teraz tak, te dolegliwości będące tutaj w tych stawach biodrowo-krzyżowych można sobie automanipulować. To znaczy, jeżeli to jest osoba, która tych mięśni ma sporo, jest dosyć silna i świadoma, będzie w stanie sobie siłą własnych mięśni troszeczkę to naprawić i spróbować to wstawić. Tak? Oczywiście zawsze zachęcam do tego, żeby szukać pomocy, porady specjalisty, tak? Udać się do fizjo, do ortopedy, zrobić wszystko, co w waszej mocy. Natomiast często to są takie problemy, które mogą gdzieś wyniknąć w trakcie treningu czy na treningu i nawet jeżeli, wiecie, ta wizyta fajnie i przyda się, warto już coś zrobić samemu, tak? Szczególnie teraz, wiedząc, ile w tych kolejkach się często czeka, nie? Dobra, więc zaczniemy od takiej fajnej tutaj automanipulacji. Jędrzej, obie nogi zgięte w stawach biodrowych i kolanowych na 10 stopni. Cyk, dobra. Lewa ręka pod udo, prawa na udo, na 4. I teraz na sygnał przez 5 sekund prawa ręka pcha w tamtą stronę, tak, czyli oporujesz czworogłowym. Tutaj ciągniesz do siebie, czyli oporujesz kulszowo-goleniowymi, tak? Jak powiem pyk, lecisz 5 sekund. Pyk. Raz, mocno, ale to ma się nie ruszyć. 2, 3, 4, 5, ok, zmiana rąk teraz. I dajesz to samo, pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Z powrotem zmiana. Lecimy 3 takie serie na obie nogi po 5 sekund. Pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok. Pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz tak, Jędrzeja tutaj nie pouczyłem, natomiast jakby jemu ufam, tak? Natomiast jeżeli macie pacjenta, któremu niekoniecznie ufacie z pracą koru tutaj, to fajnie najpierw go nauczyć oddychać, tak? Torem przeponowym i tego, żeby on tutaj ten mięsień poprzeczny brzucha napiął, tak? Żeby nie było tak, że będzie tutaj wyjeżdżał z jakąś mega hiperlordozą i unosił. Dawaj, dawaj, jeszcze po jednej serii. Pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Odwrotnie. Pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz powoli zjeżdżają nogi, opierają się. Stopy już się opierają. Wkładamy tutaj roller, butelkę lub cokolwiek. I teraz będziemy robili izometryczne skurcze od razu przywodziciela. Jak powiem pyk, to samo 5 sekund. Z całej siły, dawaj. Raz. Pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Odpuść troszeczkę. Chwila przerwy. Spokojnie. Oddychaj sobie, uspokój się. Na razie nie napinaj tutaj zmiennicy. I znowu. Pyk. Raz, 2, 3, 4, 5. Ok? Jeszcze raz. Teraz tak naprawdę tymi przywodzicielami resetujemy spojenie łonowe, które też może się gdzieś czasami przesunąć, wynikając po prostu z tego łańcucha obręczy zamkniętej w miednicy, gdzie właśnie jakaś drobna zmiana w stawie biodrowo-krzyżowym. Pyk. Dawaj. Ok, skończyłeś. Super. Robię w międzyczasie. Dobra. I teraz chwilę odpoczniesz. I teraz nawet jeżeli właśnie Jędrzej nie miał tych stawów biodrowo-krzyżowych tutaj ani zblokowanych, ani lekko podwichniętych, na pewno teraz się czuje fajnie w biodrach, tak? To czuje się na pewno dobrze rozgrzany, tak? Bo tutaj właśnie przez ten antagonistyczny taki skurcz izometryczny, z jednej strony
prostowniki kolana z drugiej strony i zginacze uda z drugiej strony, prostowniki uda i zginacze kolana. Taka praca sprawia, że te siły naprawdę przenoszone przez ten staw są duże i naprawdę fajną ulgę to przynosi. Tutaj nieraz już też można usłyszeć, szczególnie w tej fazie, kiedy ściskamy ten roller właśnie tutaj siłą przywodzicieli, często już można usłyszeć jakieś tam chrupnięcie, coś tam może sobie wskoczyć. Natomiast taką procedurę tutaj pokazałem, powtarzamy sobie 3 razy i generalnie jeżeli właśnie nawet coś wskoczy, tak, i poczujemy ulgę, fajnie, żeby sobie to jeszcze przez następny tydzień na przykład 2-3 razy dziennie powtórzyć, tak? Dobra, teraz druga technika, wstawaj. Tutaj fajnie, żeby pacjent był właśnie boso. I teraz stań sobie w takim tip-topie, tak? Jedna stopa przed drugą. Dobra. Teraz musimy tej pacjenta pouczyć, tak? Miednica neutralnie, brzuch wciągnięty, poprzeczny napięty. Możesz się mnie trochę trzymać, jeżeli masz problem z równowagą, tak? Postaraj się też równomiernie rozłożyć ciężar na obie stopy, tak? Dobra. I teraz z tej pozycji będę chciał, żebyś wziął bardzo duży wdech, też w przeponę. Przepona. Tak. I w momencie, kiedy wypuścisz to powietrze i naprawdę już nie będziesz miał nic w sobie, z całej siły robisz jednoczesny skurcz. Pośladka, przywodzicieli, robiąc taki dynamiczny wyprost i przytrzymując go. Dawaj. Bum. Trzymasz to. Ok. Znowu chwila. Duży oddech. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale z wdechem następuje bum, skurcz pośladków i przywodzicieli. To ma być taki widoczny skurcz, który naprawdę... Na wdechu czy na wydechu? Na wydechu, na wydechu. Wdech, wydech, bum i wciskamy skurcz. Cyk. I to samo na drugą stronę. Ja gdy właśnie miałem problem bardzo duży z tym stawem krzyżowo-biodrowym, który właśnie wtedy po tym maksie naciągu sobie no, typowo zblokowałem, bo tam naprawdę sztywność tego stawu i bolesność tych okolicznych struktur była tragiczna. Ja właśnie robiąc tą manipulację po raz któryś, nawet nie usłyszałem tego wskoczenia, ale po prostu było to takie uczucie, jakby mnie ciężarówka po prostu uderzyła w bok biodra. Była to natychmiastowa ulga, po prostu tak jakby mi odciągnęło 2 struktury i wcisnęło z powrotem idealnie tak, jak powinny być. Naprawdę no, pomogło to niesamowicie. I cyk. Czyli 3 razy na kończynę i tak samo to możemy powtórzyć sobie 2-3 razy i nawet w ciągu dnia to też powtarzać, bo nawet jeżeli tam doszło do jakiegoś lekkiego podwichnięcia, jakiegoś lekkiego zblokowania, to lubi wracać i jeżeli nie zadbamy o te wszystkie struktury, jest za co złapać. Za te wszystkie struktury nie zadbamy, to lubi wracać. Dobra. Zajęliśmy się teraz samym stawem. Mamy to już powiedzmy nastawione, tak? Albo ta ulga troszkę w stawie przyszła. Ale dalej będziemy się tutaj ścierać z bólem mięśnia gruszkowatego, bo on tutaj będzie naprawdę bardzo podrażniony. I teraz Jędruś, połóż się na plecach. Co możemy sobie zrobić z tym mięśniem? Tak samo jak w tym teście kostka na udo. Łapiesz sobie teraz obiema łapkami tutaj, pod udo i przyciągasz do siebie, tak? Możesz sobie jeszcze, jak dasz radę, tutaj łokciem, właśnie, oprzeć się o udo i też je spychać, tak? I tutaj to uczucie tego rozciągania powinno też przynosić ulgę, ponieważ ten pięść środkowy średni, gruszkowaty, te mięśnie tutaj rotatory w miednicy będą tymi najczęściej dotkniętymi, tak? Wiadomo, że tam stan zapalny, jeżeli to się będzie przyciągać, może też dotknąć więzadła krzyżowo-biodrowe, krzyżowo-kolcowe. Tamte dolegliwości bólowe powinny minąć same też po tym, gdy ten staw skoczy, druga noga. Możemy też fajnie zastosować tutaj piłeczkę, tak? Pod ten mięsień gruszkowaty i na tej piłeczce sobie samemu taki automasaż wykonać, gdzieś tam poszukać takich punktów bolesnych, tych punktów spustowych, zostać sobie w takim punkcie przez minutę, nawet 2, tak żeby naprawdę to odpuściło. Można się pofakać, tak. Generalnie same te 2 manipulacje, które pokazałem, plus taka właśnie mobilka na tym gruszkowatym, powinna Was przywrócić do takiego stanu używalności w życiu codziennym, tak? Natomiast jeżeli będziecie chcieli teraz wrócić do treningów, czy ciężkich przysiadów, czy ciężkich ciągów, tutaj zalecam po prostu zdrowy rozsądek, przyjście na trening, zrobienie dobrej jakby rozgrzewki, dobrego mobility przed, zadbać o te wszystkie struktury, tak? Zaktywować, rozgrzeć sobie przywodziciele, odwodziciele, tak samo prostowniki, zginacze, popracować sobie na tym poprzecznym brzucha, żeby tutaj nie było żadnych problemów i teraz dopiero wziąć się za przysiady, za ciągi
i po prostu zbadać sobie tą granicę bólu, tak? Ja na przykład miałem tak, że w momencie, kiedy to naprawiłem, mogłem tak naprawdę już zrobić ciężki trening od razu. Wiadomo, że gdzieś tam w głowie siedziało to, tak, ograniczenie, natomiast nie czułem żadnej bolesności. Natomiast przed tym ja nie mogłem nawet zrobić ćwierć przysiadu z samym sztangą, tak, z samym gryfem, więc jakby no będziecie też wiedzieli, kiedy to naprawiliście, a kiedy może warto jeszcze faktycznie pójść dalej na wizytę do fizjo czy do ortopedy. Dobra, pokażę Wam jeszcze faktycznie, jak z tą piłeczką możemy ten gruszkowaty sobie tutaj rozbić, bo no, jest jakby ten trzeci krok tutaj do tego, żeby wrócić do fajnej sprawności i do normalnej siły. Czyli taka piłeczka ląduje pod pośladkiem. Pokaż, Jędruś, jak to powinno wyglądać. Tak, przy bolesnym prawym. To samo. Kostka na kolano, nad kolanem i szukamy sobie tego punktu, tak? Punktu tak typowo ze stawem krzyżowo-biodrowym nie ma, o tyle gruszkowaty gdzieś tam woła o pomstę, nie? Gdzieś tam krzyczy o pomoc. Więc teraz sobie Jędrzej wyczuwa, tak? Jeżeli znajdzie sobie ten punkt, albo może właśnie na nim zostać przez tą minutę czy dwie, albo może sobie wokół niego powoli pojeździć, tak? Pocyrklować wokół niego, spróbować go trochę osłabić. No, ta piłeczka jest dosyć twarda, którą on tutaj ma i nie jest największa. Natomiast no, mi się zdarzyło na przykład, kiedy właśnie wracałem po takim urazie ze stawem krzyżowym, nawet... Tak, na początek tenisowa, natomiast mi się nawet zdarzyło na golfowej to robić, co już było hardcorem, natomiast no, ona już, ten środkowy i gruszkowaty już były tak rozbite, że masakra, nie? Tak, dokładnie, nie? Jeżeli słyszeliście, to fajnie, natomiast okej, daj jeszcze drugi dla przykładu. To, co tutaj zobaczyliście, te dwie właśnie automanipulacje, mobilizacje tych stawów biodrowo-krzyżowych oraz te dwie tutaj techniki troszkę luzowania tego mięśnia gruszkowatego, możecie sobie wykonać przed dowolnym treningiem właśnie dołu ciała, tak? Przysiadów, czy ciągów i sprawdźcie, jak potem wasza miednica będzie się czuła generalnie na samym ćwiczeniu, na samym treningu. Jest to fajne, jest to naprawdę coś, co warto wykonywać od czasu do czasu właśnie po to, żeby nawet zbadać sobie stan zdrowia tych stawów, ale też no, poluzować te wszystkie tkanki wokół nich, bo tam często będzie dochodziło do takiego zbicia i wtedy no, jakby prosimy się o to, żeby coś tam pyknęło, tak? Myślę, że od nas to tyle. Zwracam piłeczkę. Jak zawsze zostawiajcie łapki, komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Tak, Jędrzej już jest rozgrzany do treningu, czyli czytania, jeszcze muszę się teraz rozruszać. Myślę, że też to zrobię to samo, żeby sprawdzić, jak to jeszcze wygląda. Tyle od nas. Do zobaczenia w tym odcinku i dbajcie o zdrowie, dbajcie o te stawy, bo naprawdę no jest to uporczywa kontuzja i nie życzę nikomu takich problemów. Dajcie znać, jeżeli spróbujecie i czy Wam pomogło.